Halo, halo, witam wszystkich na podsumowaniu mojego KVK. Tak, podsumowanie od razu powiem, było to dosyć dziwaczne KVK, dosyć szybko się skończyło. Było na początku bardzo intensywne, w sensie, że KVK było intensywne, kiedy byliśmy w tej pierwszej strefie i tu była taka nadzieja, że naprawdę to będzie fantastyczna walka. Później na ołtarzach już było tak średnio. Zaczęło się też fajnie, jeśli chodzi o te bramy poziomu 7. Tutaj były te długie rally i tak dalej, ale no po chyba niecałych 24 godzinach całkowicie zakończyła się walka. To znaczy, że przez połowę, czy może nawet ponad połowę KVK nie było już później żadnych walk, tylko praktycznie farma. No jak widzicie, Zigurat należy do naszego obozu, więc tutaj powinniśmy się cieszyć oczywiście. Znaczy no, wiecie, ja w sumie bardziej mi zależy na dobrym KVK niż na tym Ziguracie na końcu, więc takie jest moje spojrzenie. To, czy ten Zigurat bierzemy, czy nie bierzemy, szczerze powiedziawszy, mnie jakoś ogólnie nie tyka bardzo, nie zależy mi na tym. Ej, tak czy inaczej, no to nie jest pierwszy Zigurat, mam nadzieję też nie ostatni, ale oczywiście lepiej go mieć niż nie mieć, tak? No bo te wszystkie tam achievement i tak dalej można sobie zbierać. Okej, no i jak widzicie, sezon się zakończył. Mam tutaj parę rzeczy do odebrania. Tu jak widzimy jakieś mniej ważne, 4 złote rzeźby. Na dzisiejszy poziom już dla mnie gry to nie jest już takie ważne. Migracja się zaczęła, to mnie nie interesuje, przecież ja dopiero co migrowałem. A czy ja dostałem świadectwo autarchy? Nie, to jest chyba to, co. Tak? O, to jest ciekawe. Ciekawe, że to mi przyznali. Rzeczywiście, nie muszę to sprawdzić później, bo tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Nie zrobiłem tutaj żadnych jakichś ciekawych numerów specjalnie, żeby tą autarkę dostać, ale czekajcie, muszę w ogóle może sprawdzę u mnie. A jest, autarcha 2 razy, rzeczywiście. Uhuhu. No to spoko, fajnie. Tutaj ta dwójka mnie cieszy, że 2 razy dostałem. Tym bardziej, że wiecie, no nie zrobiłem tutaj jakichś świetnych numerów. To mnie trochę boli, ponieważ wiecie, mam surowce, nie teraz w mieście, ale wiecie, mam surowce tutaj w plecaku, więc byłem gotowy na więcej. To się na razie nie udało, no ale spoko, no wiecie, to jest tak, że od nas to nie zależało, że ta walka się skończyła. Dobrze, więc tutaj dostałem te informacje. No i jak zobaczymy, zobaczcie, sklep z inskrypcjami rzeczywiście. Chwileczkę, mam tutaj chyba to jedno, tak? Czyli co? Czyli będę musiał jedno kupić? Nie, aha, dobra. E, coś tu nie działa. Czekajcie, tu mam jakiś klucz, kłódka? Czy chcesz odblokować? Okej, dobra, później się nad tym zastanowię. Czy to chcę odblokować, czy nie chcę odblokować, czy w ogóle chcę wydawać tutaj na te inskrypcje. Czy to jest dla mnie możliwe? Tak, mam posiadane, więc mogę chyba odblokować. To chyba chodzi tutaj chyba o to, że mogę nie odblokowywać tych specjalnych inskrypcji, no ale pewnie coś tam sobie z tego wybiorę. Muszę pomyśleć, co tam rzeczywiście jest ciekawego. Jak widzicie, mam jeszcze też tutaj trochę tych monet, żeby sobie pewne rzeczy pokupować, ale to nie jest ważne, bo mogę to zrobić równie dobrze na początku następnego KVK. Okej, migracja, jak już mówiłem, mnie nie interesuje, tylko sobie tutaj ją odkliknę. No i tutaj też będę miał jakieś nagrody oczywiście. O, moneta jest z podboju, to super, spoko. No i jakieś tutaj 2 legendarne części. Tutaj mam. O, znowu moneta, spoko, fajnie. Ciekawy ile. O, i znowu jeszcze jedna moneta. Teraz tych monet dają dużo. Rzeczywiście. Pierwszy raz mogę ich tyle odebrać. I od razu mówię, że nie odbieram tych. No nie, te kile, które mam, to są wszystkie takie powiedzmy prawdziwe kile. Ja tutaj ani nie robiłem ani jednego duela, ani nie robiłem, wiecie, jakichś tam T1 trade'ów i tak dalej. Nie było mi to do szczęścia potrzebne i po prostu postanowiłem, że tego nie będę robił w ogóle. Szkoda surowców, szczerze powiedziawszy, mi było na to, więc sobie to zostawię na następne KVK i miejmy nadzieję, że tam też będzie szansa. Te kryształy, szczerze, już mi są praktycznie niepotrzebne. Mam już ich teraz bardzo dużo, więcej niż ekwipunek, który jestem w stanie stworzyć, więc to mi się tutaj nic nie przyda. Szczerze tutaj też nie oglądałem. Dobra, tę autarkę to już chyba widzieliśmy. Dobrze, tutaj podsumowanie sezonu mojego i to jest to najnowsze. No, pokażę Wam, jak to wygląda u mnie. Tak jak mówię, to jest praktycznie, można by powiedzieć, połowa KVK. Okej, to jest 6. raz. No i tutaj mamy informacje. Nie jestem jakoś zadowolony specjalnie z tych moich osiągnięć, ale myślę, że w sumie, tak jak mówię, jako że ja nie dorabiałem sobie tych numerów, to te numery moje oczywiście będą niższe od wielu graczy, którzy wiecie,
walczyli powiedzmy tak jak ja, no i później sobie jeszcze tam dorobili trochę. Okej, tutaj jest też informacja o naszym sojuszu, no to też nie mieliśmy do końca jakiejś takiej możliwości tam później walki, więc szczerze powiedziawszy, całe te informacje, które tutaj mamy, nie są dla mnie aż tak ważne, ale szczerze chętniej popatrzę na to, co mamy tutaj. No i tutaj zobaczcie, ranking zabójstw. Mamy dwóch naszych, tak? Jest tu Kraid, czyli nasz król, jest tu Dokelele. Dla mnie ten tutaj ranking jest tak naprawdę najważniejszy, bo cała reszta to można sobie łatwo gdzieś tam zrobić. Także fajnie, że tutaj są nasi gracze. Tutaj jest ten King Legacy, czyli to konto tego gracza, który ponoć zmarł, więc widzimy jak to wygląda. Jeśli chodzi o nasz sojusz, w zabitych jesteśmy na 5. miejscu. Myślę, że to jest niezły wynik. Jak sobie tak popatrzymy ogólnie, mieliśmy trudnych przeciwników, uważam, także wydaje mi się, że to jest całkiem niezłe. Jako królestwo też. Ciekawe, jeśli chodzi o poległych mamy mniej, ale to akurat nie świadczy źle od nas. Bo tutaj uważam, że ten ranking zabójstw jest najważniejszy. Ciekawe, gdzie jesteśmy w leczeniu. O, to zobaczcie, w leczeniu jesteśmy na 3. miejscu, także te zabójstwa bardzo nas kosztowały. No ale to się nie ma co dziwić, bo walczyliśmy bardzo często kontra właśnie ta pierwsza dwójka, czyli te dwa królestwa, które widzicie tutaj są na 1. miejscu, to właśnie z nimi głównie walczyliśmy. One były dużo silniejsze. Widzimy to po numerach, to byli nasi główni przeciwnicy. Myśmy nie mieli nawet opcji za bardzo zawalczyć z tymi pozostałymi królestwami. Głównie te, co pamiętam, to właśnie 1612, 2890 to byli tacy nasi podstawowi, powiedzmy, przeciwnicy i tak to wyglądało. Widzimy, że oni, pomimo że przegrali, to KVK to są tutaj naprawdę wysoko w tych wszystkich statystykach, ale cieszyć się należy, że nasi gracze tutaj są w tych najlepszych statystykach, jeśli chodzi o zabicia, także no w sumie to jest bardzo fajne. Pewnie też zawitają tam do naszego Hall of Fame. I tak to wygląda. Jestem ciekawy, ile tam na koniec jakby mam tych rzeczy w moim plecaku. Tutaj mamy ekwipunek, o chyba w tych innych rzeczach pojawił mi się, nie umiem znaleźć, gdzie są te monety specjalne, które mogę sobie teraz wydawać. Czekajcie, spróbuję wejść jeszcze raz do tego sklepu i tutaj mi powinno pokazać. O, zobaczcie, teraz mam 6 tych monet. No i to jest spoko. Nie wiem, czy nawet teraz gdzieś tam nie wykorzystam, kupując sobie pewne części ekwipunku do ulepszenia, chociaż no tutaj znowu jest pytanie, czy ci łucznicy będą znowu dla mnie aż tacy ważni, żeby jeszcze ich ulepszać, no bo na razie z tymi dowódcami jest tak średnio, z tą inskrypcją muszę się zastanowić, ale ogólnie powiem wam, że bardzo miłe zaskoczenie, że w ogóle tego autarkę tutaj dostałem mimo wszystko. Mimo tych wyników, które tutaj widzicie, no są bardzo średnie, ale no tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, KVK skończyło się trochę przedwcześnie. I co teraz dla naszego królestwa? Teraz wracamy do Home Kingdom i najprawdopodobniej pierwsza rejestracja to będzie nasza rejestracja, ta pierwsza możliwa, bo wiadomo, po powrocie musimy jeszcze odbębnić 2 tygodnie Home Kingdom. Na pewno co będzie szkoda, to szkoda będzie opuszczać tej grafiki, która jest naprawdę spoko. Fajnie mi się w tym grało. Powiem wam, że jest to coś fajnego. Przejście na starą grafikę będzie trochę bolało. Fajnie się tutaj walczyło. Wiadomo, że kiedy tylko się zbiera surowce i tak dalej, to już ta grafika nie jest taka ważna, ale kiedy się walczy, kiedy trochę więcej spędza się na grze, to naprawdę spoko są te zmiany, tak? Nawet te rzeczy, które mi się wcześniej tak średnio podobały, powiem wam, że się do nich przyzwyczaiłem i fajnie. Także będę też czekał z niecierpliwością, aż ta grafika, o którą tak często mnie pytaliście, a ją mam tylko dlatego, że jestem w tym KVK, jak ta grafika zawita już do domowych królestw i szczerze mam nadzieję, że też chociażby dla tego KVK, które jest cały czas najpopularniejszym KVK w grze, czyli Heroic Anthem. No i cóż, tyle z mojej strony. Więc już niedługo będę musiał się stąd wylogować, wrócić właśnie na te nasze Home Kingdom. No i cóż, będę szykował się już na kolejne KVK. Moje farmy tam już zbierają surowce, jak widzicie. Nie musiałem w ogóle ruszać praktycznie mojego plecaka, więc tutaj też będę miał, ale na razie nawet nie liczę sobie specjalnie, ile tych surowców mam, no bo wiecie, za niedługo pojawi się ten nowy kalkulator, to wtedy już na tym nowym kalkulatorze po najnowszej aktualizacji wam pokażę, o tyle mam tych surowców, tyle, a tyle i jak to wygląda. Chociaż w sumie nie do końca to jest prawda, bo te paczki tutaj różnych surowców to otwierałem. To w pewnym momencie, jak się szykowałem na 7 bramę, sobie to otworzyłem, ale no w sumie nie, wykorzystałem to. Także tego już nie mam, ale tam surowców, szczerze powiedziawszy, nie było jakoś strasznie dużo, więc cała
Cała reszta, która jest, to jest nadal i chętnie sobie zobaczę, ile tego jest i ile jeszcze muszę zebrać na następne KVK. Nawet jeśli chodzi o przyspieszenia, jak tak patrzę, to naprawdę wyglądam spoko już w tym momencie. Mniej mam tych przyspieszeń, jeśli chodzi o trening, ale to jeszcze wszystko jest do zrobienia. Punkty akcji wydaje mi się, że wyglądają całkiem nieźle. Czekajcie, źle sobie tutaj kliknąłem, muszę zobaczyć, jak to wygląda, więc myślę, że na maruderach jeszcze trochę sobie tych przyspieszeń tam nadgonię, także myślę, że to będzie wszystko fajne. Jestem ciekawy, jakie będzie nasze następne KVK bardzo. Czy to będzie znowu Heroic Anthem, co mi trochę, szczerze powiedziawszy, skomplikuje rzeczy. Czy to może będzie jakiś inny format? Bo jeśli to będzie jakiś inny format, to wyobraźcie sobie, że jestem już w miarę zdecydowany na tego pana, czyli na Ragnara. Chciałbym go mieć wymaksowanego i gdybyśmy następne KVK grali na KVK takie, których wiecie, jest artefakt, że mógłbym zamienić mojego Ragnara na dowódcę, który używa łuczników, to by było świetnie. To po prostu maksuję go i używam i będę miał nadzieję, że będziemy grali w takich KVK, w których ten artefakt jest. Czy tak będzie? Zobaczymy. To się jeszcze wszystko okaże. Jeśli nie, no to wtedy ten Ragnar niestety, ale będzie mi mniej przydatny. To jest właśnie też wielkie pytanie, bo pojawia się teraz dużo dowódców w grze, ale jakby żaden z tych dowódców to nie jest taki, którego ja bym chciał wymaksować, więc w tym momencie 1200 złotych rzeźb. Podejrzewam, że ogólnie pobiję rekord swój złotych rzeźb, jakie miałem kiedykolwiek w tej grze. Więc zobaczymy, co to będzie dalej i w kogo w końcu zdecyduję się zainwestować. Ale wiadomo, teraz nie ma walki, nie ma sensu inwestować, można spokojnie sobie poczekać, jak rozwinie się sytuacja i co jeszcze zobaczymy. Także tyle z mojego zaginionego królestwa. Żegnamy się, pomachamy tej grafice, która jest naprawdę moim zdaniem spoko, przetestowane i powiem Wam zatwierdzone. Bardzo mi się tutaj podoba, przyjemnie się gra, na telefonie też, a może nawet bardziej. Także tyle z mojej strony, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Czekajcie, chwilę jeszcze. Najważniejsza rzecz przecież w Rise of Kingdoms, jaka jest. Tak to mówię trochę z przekąsem. Mamy ten księżyc. Szczerze wolałbym 5 gwiazdek, już wiele razy o tym mówiłem. Ten księżyc mi się w ogóle nie podoba, ale mamy ten księżyc jako sojusz, jako królestwo, czyli 5 ziguratów. No i spoko, nie? Ja nie przywiązuję do tego żadnej uwagi. Wydaje mi się, że dużo ważniejsze jest to, jaki jest stan królestwa, stan sojuszu na dany moment, bo to potrafi być zgubne, tak? Niekiedy mamy tam powiedzmy 8 gwiazdek, 9, 10, a różnie to bywa, tak? A królestwo w stanie rozkładu, ale oczywiście lepiej te gwiazdki ogólnie rzecz biorąc powiedzmy mieć niż nie mieć, więc nie będę też taki, żeby w ogóle się nie cieszyć. Spoko, cieszę się, ale to, co już mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że naprawdę mogliby zrobić coś ładniejszego, jakiś ładniejszy tutaj znaczek, który rzeczywiście pokazywałby i byłby wart tego, że ludzie by to jakoś tak bardzo chcieli. Wydaje mi się, że ten księżyc nie ma tego oznaki, tego prestiżu, a coś takiego by się bardzo przydało. Dobra,